znowu jak Rosjanie wkroczyli, no te dranie jak kroczyli czołgami na podwórko, zawszawione, brudne, takie no niemożliwe było. A myśmy byli z dziadkiem, mieszkali z babcią. Jak zobaczyli nasze pomieszczenia i wszystko, burżuje, że dywany, że czysto, a nasze tereny to było tak jak Niemcy, czyściutko, wszystko tak tego. I oni nas, takie były te troje pijane, tych pijaków, mnie pamiętam, mamę, babcię, dziadka pod płot postawili, co ogród był, chcieli nas rozstrzelać, że my burżuje. Dobrze, że przyszedł ten kapitan, ten starszy i był trzeźwy. I to rozgonił, bo już byśmy nie żyli. No i także ten kapitan przyszedł i ich wyprowadził za ogród i za ogrodem ich zaszczelił. I ja pamiętam te słowa, bo ja leciałam wszędzie za tym kapitanem, bo się bałam tych pijaków. Mówi, nas jest mnogo, jak zaszczelił tych Rusków. A ten Rusek to nie miał karabinu, ino miał kij na sznurku i mówi, że coś tam, że zgubił, bo ja ruskiego tyle o ile, bo tam dzieci moje się uczyły ruskiego w szkole, a ja tam nie... I przyszedł i mówi tak, nie bójcie się, ale już te Ruski, za czym, co nas wyprowadzili, była filiżanka, co zobaczyli, że złota od tego złoto, filiżankę zabrali. Budzik na stole stał, a miał tu tak na przewieszane 3 czy 4, pookradali ludzi, takie ręczne. Wziął budzik i mówi, że będzie miał, te słowa pamiętam, pieć, będzie miał pieć zegarków takich małych. Zabrał ten budzik. No ale potem, że wyszli, ten ich tam rozstrzelił, no i te byli, pomyli się, to wszystko, mama po dziadku te koszule im podawała, cąpak pod spód tego, szkarpety, a to wszystko poszła, zaniosła na ogród, spaliła, jedne wszy. Oni się pokładły w nasze łóżka, a nas wygnali na dywany. I ciągle się rozglądali, że tu jest takie tego burżuje. No i potem ta linia odpoczęła, bo to pierwsza linia była. To było między Inowrocław, Bydgoszcz i oni jechali na tego, tu na Warszawę. To przenocowali się i odjechali i pojechali na Warszawę. No i po prostu koniec wojny, no my wszystko tak się uregulowało i żeśmy zostali już na naszych terenach i po wojnie znowu w 1957 roku moja mama mówi tak i brat, ten co został, bo ten co na robotach był, to został tam i tam się ożenił w Niemczech. I my nie wiedzieli, myśleliśmy, że może gdzieś zginął albo coś, dał wiadomość, przysłał list, że jest w Niemczech, ma dziewczynę, że nie wróci do Polski. No i tak pisywaliśmy do tego, no mama z nim pisywała, no bo ja jako dziewczynka, to co my tam. I jak skończyło się te pisanie, te listy, napisał, że zaproszenie przyśle, żeby przyjechać odwiedzić. No ale to było za Gomułkę, więc trzeba było wizę mieć od Gomułki. Mój brat miał już wtedy chyba 18-19 lat, ten drugi, ten średni, pojechał do Gomułki, osobiście do Warszawy. Mówi, porozbierali go, wszystko szukali, prześwietlali i z Gomułką rozmawiał i mu dał na piśmie zezwolenie na wizytę. I dał mamie, jemu, mnie. Ja już byłam mężatką, 2 dzieci, ale mojemu mężowi nie, bo nie miał rodu już tego nazwiska niemieckiego, że on nie może jechać, bo to nie jest jego brat, że to i nie. Więc ja też nie pojechałam, tylko pojechała mama z bratem. Pojechali na 3 miesiące, ale nie wrócili. Im się to spodobało, zobaczyli, mówią, a tu jest tak z tego, to i zostali w Niemczech, mama i ten brat. A ja z mężem zostałam w Polsce. No i mama może z 15 lat temu jak zmarła, miała 90 lat. I tam ja jej załatwiłam tutaj, bo tu pracowała, stąd pieniądze, dostała potem rentę stąd, no i po ojcu dostała, bo to oni go wzięli do niemieckiego wojska, więc po nim dostała jakąś rentę. No i mieszkała w Niemczech, we Frankfurcie, brat pracował, brat miał 49 lat, zmarł na zawał, a ten starszy wyjechał ze żoną do Ameryki. I ślad, już się z nami tak nie kontaktował z tej Ameryki. I tak ta rodzina nasza się rozleciała, ale ja przez całe 40 lat, jak w 57 roku moje dziecko miało te 3. półroczku, w czerwcu to było, mama z tym bratem wyjechali do Niemiec, tam zostali i po 10 latach
jak już wizy można było dostawać, ja jeździłam do Warszawy po wizy, zaproszenie otrzymywałam i przez 40 lat latałam 2-3 razy do roku samolotem do Frankfurtu. A że chodziłam do szkoły, umiałam po niemiecku, to dla mnie było nic. Wszędzie się dogadałam, wszędzie tego. I mama mieszka we Frankfurcie, brat jak zmarł, mama została tam, no żyła do 90 lat. To ja jak potem mnie tu mąż zmarł, miał 38 lat mój mąż jak mi zmarł, a ja zostałam z 5 dzieci, bo miałam 5 dzieci. No to ja potem jeździłam, bo poszłam na rentę, miałam zawał, zator i do mamy 3 miesiące, 4 miesiące do Niemiec, tam przysiedziałam, tu ja mam rentę 1050 zł, to teraz z takimi dokładkami, a tak miałam 600 i coś, więc żeby nie mama, to mnie by było ciężko, tu 5 dzieci i w ogóle nie, ale potem dzieci tu powychodziły za mąż, wtedy ja już miałam wolną rękę, jeździłam cały czas do Niemiec, do Frankfurtu i u mamy to pół roku, to 3 miesiące byłam, to przyjechała mama po 15 latach, dopiero mogła nas tu odwiedzić. Przyjechała do Tarnobrzegu i były kartki. I mówi tak, po coś ty mnie tu przywiezła, jak tu puste haki? Co my będziemy jedli? A ja mówię, no ja mam kartki, to ja ci tu pozałatwiam coś, przecież my jemy. Miała być miesiąc, mówi, nie, odwieź mnie do Warszawy i wsiadam w pociąg do Berlina, miała 75 lat. Mówi, wsiadam do Berlina, jadę do domu, a ja mówię, dom jest tu twój, ja cię chciałam tu wziąć. Coś ty, żebym ja chodziła po sklepach, patrzyła jak tam mam taki dobrobyt. Miała wtedy 3600 marek pieniędzy renty. To ona i mi pomagała, ponieważ ja dzieci miałam 5 i wykształciłam i wesele im zrobiłam i mieszkania im pokupywałam, sama jedna, do dziś jestem sama i tego. Od 42 lata miałam, jak owdowiałam, jak mąż zmarł.